Sam powiedz, ile razy zdarzyło ci się katastrofizować jakieś sytuacje, demonizować kogoś. Ktoś może źle coś do ciebie powiedział, źle się zachował w twoim kierunku, a ty wtedy ogarniały cię nerwy, może w potoku swoich myśli wyzywałeś tę osobę, a może wyzywałeś ją normalnie komunikacją werbalną, a może ktoś puknął cię w samochód na parkingu, może ogarnęły cię nerwy, może krzyczałeś, może w myślach cały czas go tam cisnąłeś, co za debil, stracę czas i tak dalej. Wylała ci się kawa na koszulę tuż przed wyjściem. No i denerwujesz się, kurde, to i tamto, dolewasz oliwy do ognia, nie? Ile razy takie sytuacje się zdarzają, no powiedzcie sobie sami. Ktoś źle nas potraktuje, z automatu potok myślowy, który jest oczywiście nacechowany negatywnie, kierowany jest w kierunku tej osoby. No to są normalne sytuacje życiowe, tak? Coś nam nie wyjdzie, coś tam spadnie, gdzieś się spóźnimy, coś spotyka nas, coś czego nie planowaliśmy, tak? Nie wiem, nagle idziemy sobie gdzieś i jest ogromna ulewa, tak? I jesteśmy cali przemoczeni i musimy cofnąć się do domu, żeby się przebrać i tak dalej, żeby się wysuszyć, wiecie. No i wtedy klniemy tam zasrany deszcz, nie? I tak dalej. Mamy pretensje do całego świata, mamy pretensje do innych ludzi, mamy pretensje do sytuacji, tak naprawdę. Mały off-topic, że... Chociaż nie off-topic, bo to jest istotne. Wszystkie sytuacje, które cię spotykają, są neutralne. To nie jest, że ja sobie to wymyśliłem, to nie jest, że ja sobie to gdzieś w moich filmikach o świadomości wszechświata obejrzałem, tylko posłuchajcie. Każdy psychoterapeuta potwierdzi to, że to wszystko, co się spotyka, jest neutralne. To my sami nadajemy znaczenie sytuacjom i ludziom, tak? Krótki przykład. Ojciec z synem na farmie w czasach wojny. Ojciec połamał nogę. Interpretacja sytuacji ich obydwu. Bardzo źle, bardzo źle. Za tydzień przychodzi pobór na wojnę. Syn zostaje w domu, bo ma złamaną nogę. Interpretacja sytuacji zmienia się nagle, więc wiecie, ta sama sytuacja może się zmienić, możecie ją interpretować inaczej lub ja i mój kolega możemy interpretować ją inaczej, widzieć ją całkiem inaczej, nie? Więc wiecie, wszystko co ciebie dotyka jest neutralne, po prostu jest, to ty nadajesz cechy temu czemuś poprzez swój umysł, nie? No i wiecie, i takich sytuacji jest multum, denerwujemy się często, potłucze się talerz nam w domu, pies pogryzie nową kanapę, tak? Może coś poważniejszego, może ktoś pobił członka waszej rodziny, tak? Ktoś dotkliwie go pobił i na przykład zakładacie sprawę w sądzie takiej osobie, nienawidzicie takiej osoby, słuchajcie. A może ktoś was oszukał, może była partnerka, oszukała was na pieniądze, czy podała was do sądu na policję. No naprawdę wszystko się może zdarzyć. No i teraz, jaka jest tendencja? Jaka jest tendencja u nas w ludziach? Tendencja jest do demonizowania, do katastrofizacji, do wieszania psów na tej osobie, przypisywania jej wszystkich możliwych negatywnych cech, jakie przyjdą ci do głowy, również oczywiście wyzwisk, tych najbardziej takich trywialnych. Słuchajcie, i co powoduje? Co powoduje takie zachowanie? To powoduje nic innego jak to, że dolewasz oliwy do ognia. Tutaj się zatrzymajmy na chwilę. Dolewacie oliwy do ognia. Wiecie. Co wtedy się dzieje? Problem rośnie. To jest tak proste oraz aż tak trudne za jednym razem. Naprawdę wiele życiowych prawd to bardzo proste stwierdzenia. Totalnie proste, które my bagatelizujemy, ponieważ uważamy to za wyświechtane jakieś tam frazesy, powtarzane od lat. Nie przywiązujemy do nich żadnej większej wagi, tak? Na przykład jak to, że nie należy walczyć z problemami, tylko je rozwiązywać, tak? No to, ale powiedziałeś, ale Adi powiedziałeś, przecież to jest wiadomo, tak? No właśnie nie wiadomo, bo ludzie biorą to za wyświechtany frazes i nie dostrzegają całej głębi, która jest pod tym frazesem, tak? Tak samo mamy tutaj ten przykład. No, dolewanie oliwy do ognia sprawia, że ogień jest większy, jest trudniej, bardziej nas od środka wyżera dana sytuacja. Rośnie jej skala, jej ranga w naszej głowie, wiecie. No Adi, to jest normalne, no przecież wiadomo, że oliwa do ognia, o Jezus. Ale filozofię powiedziałeś, nie? No właśnie tak jest, posłuchaj. Te najprostsze takie właśnie hasełka, one wymagają największej refleksji, ponieważ kryją niesamowitą głębię i prawdę. Wiecie, jeżeli coś się stało, co jest wyjątkowo niesprzyjające, tak? Na przykład, nie wiem, jedziecie sobie z partnerką autem, spieszycie się gdzieś i partnerka przy wycofywaniu na parkingu uderzyła w jakieś auto, nie? Zaparkowane. I teraz wiecie, musicie stracić czas, bo musicie zadzwonić
Cały dzień tak naprawdę jest, można powiedzieć, w ruinie, bo kaskadowo wszystkie plany zostaną przesunięte. Może do pracy się spóźnicie, więc i kasa też w dupę, tak? Problem, bo później ubezpieczenie będzie droższe. Cała lawina, potok myślowy i tak dalej. I wiecie, no zazwyczaj jak byśmy reagowali, no. Jest problem, jest scysja powstaje, tak? Na przykład mężczyzna może się zdenerwować, zacząć komentarze w kierunku tej kobiety wysnuwać. No jak ty jeździsz, co ty robisz, no i po co, nie? I tak dalej, wiecie. Wejdziesz w kupę, będąc 50 metrów przed mieszkaniem kolegi, który wyprawiał urodziny, jesteś elegancko ubrany, wszedłeś w kupę, nie? No i wiesz, możesz zacząć klnąć, denerwować się, pocić, napinać się, frustrować. Kot wyleje ci na klawiaturę kawę, na przykład, gdy masz spotkanie online za 5 minut. Złamiesz sobie rękę albo nogę na jeden dzień przed zaplanowanym wyjazdem do Hiszpanii w wakacje. Czy nawet, słuchaj, ktoś da ci w mordę na ulicy. Nie? I my ogólnie poprzez nasz umysł właśnie dolewamy oliwy do ognia. Co należy robić w takich sytuacjach? Po prostu je nie dolewać. Robić rzeczy, które są tylko i wyłącznie niezbędne w postępie, w progresie danej sytuacji, tak? Czyli na przykład, powróćmy do przykładu, ktoś pobił twojego brata, wiecie kto to jest, tak? Jakaś banda, jakiś tam rzezimieszek dzielnicowy, jakiś miał problem, po prostu napił się czy stał pod wpływem i po prostu zlali twojego braciaka. Niedolewaniem oliwy do ognia nie będzie to, że ty masz nie podejmować działań, tylko masz podjąć działania, które skierują cię na tor rozwiązania tej sytuacji. Jak najmniejszym nakładem zbędnych nerwów, zbędnego zamieszania dodatkowego. Spotykacie się przed salą w sądzie i znowu nie dolewaj tej oliwy do ognia. O Boże, to ten śmieć. Zobacz jak frajer, nie? Jak on wygląda. I go tam wyzywasz, go ciśniesz, nie? Nie ma sensu. Tylko to, co jest niezbędne, tak? To jest ogólnie trudna sztuka, wiadomo, bo nerwy, emocje, jasne, ja to rozumiem. Ja sam też tak czasami robię, wiecie. Ale właśnie na tej mojej teraz drodze nowej wyłapuję to, no. Widzę, że coś mnie zdenerwowało i zastanawiam się, czy to, co chcę powiedzieć albo zrobić, pomoże tej sytuacji, popchnie ją o krok do przodu, ku rozwiązaniu lub ku stonowaniu emocji, wyciągnięciu lekcji, czy to, co powiem i zrobię, doleję oliwy do ognia, tak? Czyli ochrzanię tą dziewczynę, że walnęła w ten pachołek na parkingu. Zacznę klnąć, gdy potłucze mi się talerz, tak? A na przykład spieszę się. Zastanawiam się, gdy te pierwsze nerwy się pojawiają, czuć taką falę zdenerwowania, nie? Bo się podnosi i idzie do góry. I mam ochotę wtedy, jak to już jest tutaj, to wyrzucić to, tak? Czy rzucić czymś. Ja kiedyś potrafiłem rzucić czymś. Głośniczek mi nie działał. JBL-a, on już miał z 5 lat. Taki mały i tam zaczął coś tam zaczął szumić i tak dalej, nie mogłem go podłączyć, ale wtedy ogólnie byłem rozwalony strasznie psychicznie, przepity, przepalony i tak dalej, zlękniony, wiecie, nie realizowałem się, grałem w gry, siedziałem, wiecie. No i byłem sfrustrowany, tak, i potrafiłem wziąć taki głośniczek i rzucić nim o podłogę czy o ścianę, rozwalił się całkiem, tak. I generalnie, no właśnie, i wtedy ta ranga w mózgu, ona rośnie, tak, ranga problemu rośnie. Ty po pierwsze tracisz swoją energię, tak, po drugie konflikt eskaluje w złym kierunku. Po drugie, on rośnie w twojej głowie, więc staje się dla ciebie coraz większy poprzez twoje pojmowanie. Jest coraz większą przeszkodą i tak dalej. Dlatego do czego zachęcam? Po prostu, wiecie, w miarę możliwości, no oczywiście nie jesteśmy buddami, mistrzami zen. Jesteśmy sobie po prostu ludźmi, którzy żyją w czasach przebodźcowanych. Jesteśmy ogólnie na tle takim bardziej, raczej wszyscy jesteśmy lękowym, bo no takie mamy czasy, no przebodźcowane ekranem, mało natury. Mało świeżego powietrza, tak? Mało chodzenia boso, mało chodzenia po lesie, mało zdrowej żywności, mało ćwiczeń, zaburzony cykl dobowy, słuchajcie. Chodzimy późno spać, pijemy, ćpamy, chodzimy na dyskoteki, palimy fajki, całą noc siedzimy w klubie, później śpimy pół dnia. Mamy rozwalone życie, my nie wiemy jak żyć, potrafimy sobie technologię ułożyć, awansować i tak dalej, czynić sobie coraz większą wygodę, ale nie potrafimy żyć w zgodzie ze sobą, z naturą, wiecie, i to skutkuje tym, że jesteśmy coraz bardziej sfrustrowani, zlęknieni i to skutkuje potem naszymi reakcjami, które są nieadekwatne po pierwsze do sytuacji, po drugie dolewają oliwy do ognia, nie przesuwają nas w kierunku rozwiązania, nie przesuwają nas w stronę merytoryki, w stronę wyciągnięcia lekcji, rozumiecie? Więc w miarę możliwości, gdy widzisz, coś się stało, coś ci nie wyszło, ktoś ci źle coś zrobił, coś spadło, coś stłukłeś, złapałeś kapcia na drodze i tak dalej, spóźnisz się, zaczął padać deszcz,
Cokolwiek, dostałeś w mordę, ktoś cię oszukał na pieniądze z Allegro, cokolwiek. Przemyśl, jakie działanie możesz powziąć następne, aby to rozwiązać, aby szkodę, która ci się stała, naprawić, aby ktoś ci ją zwrócił. Tylko tyle, ile to jest konieczne. Tylko tyle, ile to jest konieczne, nie? Dzięki bardzo. Będę wdzięczny, jak coś po sobie zostawisz. Lajka czy też subskrypcję, bo pozwala mi to na motywację do działań na kanale. Także dzięki bardzo, pozdrawiam Was i trzymajcie się w zdrowiu.